Cześć, tu Valencianistas z Abgalery z Państwa 106, z nowego, starego sojuszu Art of Death, wcześniej We Don't Care. Dzisiejsze wideo zostanie poświęcone naszej pierwszej walce po rebrandingu. Tym razem w kanionie rezerwuaru spotkaliśmy Rise of the Guardians z Państwa 242. Powiedzieć, że gra przypasowała nam silnego rywala, to jakby nie powiedzieć nic. Rise of the Guardians jest jak świeżo naoliwiona maszyna, a jej topowy gracz Muzda bierze wszystko, na co ma ochotę, czego efektem było świetne i solidne zabezpieczenie przez niego 5 budynków od samego początku gry. Rebranding zawsze wiąże się z nowymi nadziejami, powiewem świeżości. Nie inaczej było w naszym sojuszu, ale kiedy my gratulowaliśmy sobie świetnej nazwy sojuszu i bujając w chmurach przystąpiliśmy do walki w Reservoir Raid, napotkaliśmy na masywny mur, w którego przywaliliśmy nosem. Nie chcę wam psuć zabawy, więc skupmy się na tym, co w tym spotkaniu było najlepsze. Walka do ostatniego żołnierza. Chciałbym powiedzieć, że do ostatniej minuty, ale żołnierze skończyli się znacznie wcześniej. Już początek gry zwiastował problemy, kiedy cała mapa przybrała czerwony kolor, a nasze rajdy wyglądały bardziej jak atak rozwścieczonych komarów atakujących łapkę na komary. Kiedy pojedyncze rajdy zawiodły, zdecydowaliśmy się na podwójne, a nawet potrójne rajdy. Jednak konfrontacja z graczem, którego Behemoth jest na 80 poziomie, a suma umiejętności przewyższa sumę wartości umiejętności wszystkich goryli z naszego rajdu, to wynik mógł być tylko jeden. W tym spotkaniu doszło do sytuacji, kiedy nasz najsilniejszy gracz, bezkonkurencyjny lider Exodus, nie tylko nie był w stanie wejść do budynku podczas Triple Rally, ale też jego rajd ranił tylko 200 000 żołnierzy. To była tak nietypowa sytuacja, że na początku nie wiedzieliśmy, jak mamy odczytać raporty, których czerwień biła nas po oczach. Różnice w statystykach nie były zbyt duże. Nie aż tak, by 3 rajdy nie dały rady odebrać jednego budynku. Dopiero po wczytaniu się w szczegóły raportów zauważyliśmy prawie 30% przewagę rywala w statystyce ataku oddziałów. Jeśli dodamy do tego maksymalne umiejętności Behemotha, który nie dość, że chroni sojusznicze jednostki, to jeszcze z potężną siłą niszczy oddział wroga, to zaczynaliśmy rozumieć, w jak niewygodnym położeniu jesteśmy. Można odebrać nam przewagę w statystykach, można wskazać ogromne różnice matematyczne, ale jednego nie można nam zabrać – woli walki, która istnieje tak długo, jak długo zegar odlicza czas do końca wydarzenia. Marszałek Polski Józef Piłsudski mawiał: być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. I z tą dewizą na ustach przystąpiliśmy do dalszej walki. Starając się wyrwać każdy punkt wody, każdą farmę wodną, każdą kałużę rozlaną wokół budynków, których siłą i uporem udało nam się odbić. To było naprawdę trudne starcie. Nie dość, że mieliśmy problemy z zajmowaniem budynków, to jeszcze nagromadziły się problemy ze zbieraniem wody z farm. Mapa rezerwuaru wyglądała jak miska budyniu truskawkowego, cała czerwona, z jedną jagodą, pojedynczą niebieską kropką na środku. Przejęcie tej pojedynczej kropki też nie przychodziło nam z łatwością i myliłby się ten, kto pomyśli, że Rise of the Guardians opuściło środek, koncentrując się na... no właśnie, na wszystkim. Przejdźmy teraz do drugiej części meczu, w której jak zawsze próbowałem zdobyć dla sojuszu punkty wody ze zbiorników wodnych. I już od jakiegoś czasu obserwuję wyrównanie sił graczy w tym aspekcie gry. Co to znaczy? To znaczy tylko tyle i zarazem aż tyle, że zbieracze wody ze zbiorników wodnych są w stanie przetrwać jeden atak rywala. Drugi atak kończy się naszą porażką. Wtedy trzeba zaatakować osłabionego wcześniejszym atakiem rywala, by przyjąć zbiornik. Następnie rywal ponownie atakuje i znów przejmuje, ponieważ tym razem nasza armia była osłabiona wcześniejszym zwycięskim atakiem. I sytuacja się zapętla, prawie w nieskończoność, a przynajmniej do czasu zaniku zbiorników wodnych. Nieatakowany zbiornik wodny zbiera się 15 minut, ale kiedy następuje wymiana ognia i więcej czasu poświęcamy na dosyłanie jednostek atakujących, to sytuacja staje się o tyle niezręczna, że wodę z takich zbiorników zbiera się nie 15 minut, nie 20, ani nawet 25, tylko aż 30 minut. To dwukrotnie dłużej niż gdybyśmy w spokoju mogli zebrać wodę z farm. Taka sytuacja, czyli atak za atak, obrona za obronę, ma jeszcze jeden smaczek – liczbę dostępnych żołnierzy. Nie będę owijał w bawełnę, jeśli masz 5 milionów czy 6 milionów żołnierzy,
to ciężko mi wyobrazić sobie możliwość walki do końca na zbiornikach wodnych. Mając 9 milionów żołnierzy, mogę policzyć na palcu jednej ręki. Tak, w tym wyrażeniu zawarta jest cała odpowiedź. Na palcu jednej ręki. Mogę policzyć, ile razy udało mi się dotrwać z 6 pełnymi marszami do końca spotkania. W międzyczasie moi koledzy i koleżanki podgonili trochę wynik, także nie znając przebiegu spotkania nie sądzilibyśmy, jak dotkliwie zostaliśmy pobici. To świadczy o naszym harcie ducha, którego nie można złamać nawet w beznadziejnej sytuacji. Wola walki jest w nas do samego końca. W tym momencie gry, a więc w okolicach 15 minut do końca spotkania, w przypadku wyklarowanej przewagi jednego sojuszu mogą stać się dwie rzeczy. Po pierwsze, rywal może dalej trzymać budynki i ustawić stabilną, w miarę bezpieczną przewagę. Lub po drugie, może odesłać część graczy, żeby pomogli tym, którzy walczą o zbiorniki wodne. Rise of the Guardians wybrało ten drugi wariant, a to znaczy, że życie Pillehuntera zaczyna być jeszcze bardziej zwariowane i trzeba jeszcze bardziej uważać na to, co i gdzie się wysyła. Inaczej możecie skończyć tak jak ja, bez żołnierzy i płonąc. Niemniej jednak uważam, że była to ważna potyczka, z której można wynieść wiele nauki i lepiej przygotować się do tego, co następuje już niedługo. Reservoir Right League, czyli Liga Mistrzów State of Survival. Mam nadzieję, że będziecie śledzić poczynania Art of Death. Z naszej strony mogę zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań, by skróty tych meczów były jak najbardziej interesujące. Tymczasem dziś gratuluję zwycięstwa Rise of the Guardians. Mam nadzieję, że i Wy dacie czadu w RRL. Na dziś to tyle. Do usłyszenia niebawem. Cześć.